24 lata więził córkę w lochu. Podwójne życie Józefa Fritzla. Pod zwyczajnym domem w Austrii przez 8766 dni, 24 lata, ukrywał się koszmar niewyobrażalny dla świata zewnętrznego. Józef Fritzl, mąż i ojciec 7 dzieci z żoną Rosemary, systematycznie wykorzystywał swoją córkę Elizabeth, dopuszczając się kazirodztwa i wielokrotnych gwałtów. W wyniku tych czynów 7 kolejnych dzieci, w tym jedno zmarłe niemowlę, rodziło się w lochu odcięte od światła i wolności. W tym dokumencie odkrywamy całą historię odbudowy tajnego lochu przez lata manipulacji i terroru, aż po dramatyczne ujawnienie prawdy i próbę odbudowy życia ofiar. Historia, która wstrząsnęła światem i pokazuje, jak ogromna może być siła przetrwania. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Fasada i fundament koszmaru. Austriackie miasteczko Amstetten wydawało się być kwintesencją europejskiej, powojennej stabilności. W jego sercu przy Ybbstrasse 40 stał dom, który miał symbolizować solidność i porządek, dom rodziny Fritzlów. Józef Fritzl, urodzony w 1935 roku, był postrzegany przez sąsiadów i znajomych jako pracowity, może nieco autorytarny inżynier elektryk, zapalony do majsterkowania i konserwatywnych poglądów. Fritzl i jego żona Rosemary doczekali się 7 dzieci. Z pozoru była to duża, tradycyjna rodzina, jednak pod tą schludną, mieszczańską fasadą Józef od lat budował swój prywatny, mroczny świat. Podziemny kompleks piwniczny. Już w latach 70. był skazany za gwałt, co tylko wzmacniało jego obsesję na punkcie ukrywania swoich czynów i sprawowania absolutnej, niekwestionowanej kontroli. W miarę jak dzieci dorastały, Józef stawał się coraz bardziej kontrolujący, zwłaszcza w stosunku do swojej córki Elizabeth. Urodzona w 1966 roku, była jedną z jego 7 dzieci, ale to na niej skupiała się jego chorobliwa uwaga. Elizabeth, zbuntowana nastolatka, próbowała uciec od ojca już w wieku 16 lat, ale została szybko odnaleziona i zmuszona do powrotu do domu. To tylko spotęgowało dążenie Józefa do fizycznej i psychicznej izolacji jej od świata. Przez lata Fritzl pracował nad swoim projektem, tajnym, betonowym bunkrem pod własnym domem. Dostęp do piwnicy był surowo zabroniony Rosemary i reszcie rodziny. Była to jego pracownia, warsztat, miejsce, gdzie tylko on miał prawo wstępu. W rzeczywistości było to miejsce celowo zaprojektowane do życia w niewolnictwie, dźwiękoszczelne, z ukrytym wejściem za ciężkim regałem i mechanizmem na szyfr. Dzień zniknięcia. Był 28 sierpnia 1984 roku. Elizabeth miała 18 lat. Józef, wykorzystując swoją pozycję autorytetu i zaufania, zwabił córkę do piwnicy pod pretekstem pomocy w przeniesieniu ciężkich drzwi. Tam, w ciemnościach betonu, ogłuszył ją i zakuł w kajdany. Dla Elizabeth dzień zamienił się w noc, która miała trwać 8642 dni. Następnego dnia na stole w kuchni Rosemary znalazła odręcznie napisany list. W nim rzekomo od Elizabeth było wyjaśnienie: uciekam do sekty religijnej i nie chcę, by mnie szukano. Nie wrócę, dopóki nie będę gotowa. Ten list, napisany pod dyktando ojca, stał się oficjalnym alibi na następne 24 lata. Policja, zadowolona z dowodu dobrowolnego odejścia, umorzyła poszukiwania. Józef Fritzl powrócił do swojego życia na górze jako troskliwy mąż i ojciec, który stracił córkę, a pod jego stopami rozciągał się świat, w którym sprawował rolę Boga i tyrana. Chronologia koszmaru. Podwójne życie.
Po uwięzieniu loch stał się najciemniejszym i najbardziej strzeżonym sekretem Europy. Ta część rozwinie kluczowe daty i fakty, które ukształtowały 24 lata podwójnego życia Józefa Fritzla. Od samego początku warunki życia były skrajnie prymitywne. Pierwsze lata były najtrudniejsze. Elizabeth była wielokrotnie gwałcona, a piwnica była ciasna i duszna. Grudzień 1988. W wieku 22 lat Elizabeth rodzi swoje pierwsze dziecko, Kerstin, w lochu. Poród odbywa się bez pomocy medycznej w warunkach uwłaczających godności. Dziecko jest owocem kazirodztwa i gwałtu. Sierpień 1990. Narodziny Stefana. Luty 1992. Narodziny Lisy. Przez 24 lata Elizabeth była poddawana wielokrotnym gwałtom ze strony ojca. Miała z nim 7 dzieci, a każdy z porodów odbywał się w warunkach absolutnej grozy. Wszystkie porody odbywały się bez żadnej pomocy medycznej. Elizabeth, choć z zawodu była kelnerką, musiała sama przyjmować porody swoich dzieci w ciasnym, niehigienicznym pomieszczeniu lochu. Była to potworna trauma fizyczna i psychiczna odbywająca się pod groźbą ze strony Fritzla. Brak czystości. Cały proces odbywał się w warunkach skrajnego braku higieny. Brakowało czystych narzędzi i sterylnych bandaży. To bezpośrednio przyczyniało się do problemów zdrowotnych, jakich doświadczały dzieci, w tym do śmierci Michaela. Ciągłe przedmiotowienie, ciągłe gwałty i kolejne ciąże były narzędziem pełnej dominacji i uprzedmiotowienia. Dla Fritzla Elizabeth i jej dzieci były jedynie jego własnością i miały służyć wyłącznie jego dewiacyjnym potrzebom. W tym momencie Józef Fritzl podejmuje kluczową decyzję. Rozpoczyna manipulację rodziną na górze i władzami. Strategia podrzucania dzieci. Zamiast więzić wszystkie dzieci pod ziemią, Fritzl zaczął wyznaczać, które z nich będą żyć w lochu, a które wyniesie na powierzchnię. Był to perfidny plan mający na celu uwiarygodnienie historii o zaginionej córce. Grudzień 1993. Narodziny Moniki. Fritz decyduje się wynieść 9-miesięczną Lisę i 10-miesięczną Monikę na górę. Dzieci zostają znalezione na progu domu w wózku z listem od Elizabeth, która prosiła, by jej rodzice się nimi zaopiekowali. Joseph i Rosemary formalnie adoptują Monikę i Lisę, grając rolę troskliwych dziadków. Maj 1996 roku. Narodziny bliźniąt. Jeden z chłopców, Michael, choruje krótko po urodzeniu. Fritzl, obawiając się, że wezwanie lekarza ujawniłoby zbrodnię, celowo odmawia mu pomocy medycznej. Michael umiera po 3 dniach. Fritzl spalił jego ciało w piecu, popełniając czyn, który później zostanie zakwalifikowany jako zabójstwo przez zaniechanie. Józef Fritzl utrzymywał ścisłą, obsesyjną kontrolę. Kontrolował dostawy jedzenia, prądu i wszelkich informacji. Groźba wyłączenia prądu i zagłodzenia była jego najpotężniejszą bronią. Rosemary i reszta rodziny żyli w nieświadomości nad głowami więźniów. Fritzl regularnie schodził do pracy w piwnicy, utrzymując swoje podwójne życie w perfekcyjnej harmonii, aż do kryzysu w 2008 roku. Rola Rosemary, żony. W kontekście zbrodni postać Rosemary Fritzl, żony Józefa, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i tragicznych. Sprawa postawiła trudne pytania, jak matka mogła nie wiedzieć, że jej córka i 3 wnucząt żyje w niewolnictwie pod jej stopami przez 24 lata? Ofiara manipulacji i autorytaryzmu. Śledztwo i proces kategorycznie ustaliły, że Rosemary Fritzl nie miała świadomości istnienia lochu ani uwięzienia Elizabeth i dzieci. Ostatecznie została oczyszczona z zarzutów, a prokuratura uznała ją za ofiarę manipulacji męża. Argumenty potwierdzające jej niewiedzę były wielorakie. List Elizabeth o ucieczce do sekty i późniejsze podrzucanie dzieci na próg były niezwykle skuteczną fabryką kłamstw. Rosemary i reszta rodziny
a także sąsiedzi zostali przekonani, że Elizabeth jest zbłąkaną matką, która od czasu do czasu porzuca swoje dzieci pod opiekę dziadków. Józef Fritzl był tyranem w domu, wszyscy go się bali i szanowali. Rosemary była uległa, a piwnica była jego ściśle prywatną strefą, do której miała zakaz wstępu. Po 24 latach życia w kłamstwie, Rosemary prawdopodobnie zbudowała silną barierę psychologiczną, chroniącą ją przed niewygodnymi pytaniami. Wiara w opowieść męża była łatwiejsza niż konfrontacja z niewyobrażalną prawdą. Po ujawnieniu prawdy Rosemary była w stanie skrajnego szoku i załamania nerwowego. Musiała zmierzyć się z faktem, że przez 2 dekady jej mąż prowadził pod jej nosem podwójne życie, a jej córka i 3 wnuków były torturowane kilkanaście metrów pod jej kuchnią. Jej dalsze losy po procesie, podobnie jak reszty ofiar, objęte są ścisłą ochroną prywatności. Ujawnienie prawdy i konsekwencje. Proces. Po 24 latach milczenia i terroru prawda wyszła na jaw w kwietniu 2008 roku, a krytycznym punktem było zdrowie Kerstin. W kwietniu 2008 roku najstarsza córka Kerstin, 19 lat, poważnie zachorowała z powodu warunków życia w lochu. Fritzl, obawiając się jej śmierci, podjął desperacką decyzję o zabraniu jej do szpitala w Amstetten. Użył listu od Elizabeth, w którym prosiła o pomoc medyczną, ale zakazywała wzywania policji. Lekarze, widząc fatalny stan Kerstin, jej atroficzne mięśnie i brak dokumentacji, ogłosili alarm. We współpracy z policją szpital wystosował publiczny apel medialny do zaginionej matki Kerstin. Elizabeth wystawiła się w szpitalu w celu przekazania historii choroby. W obliczu medialnej presji Józef Fritzl wpadł w panikę. Musiał sprowadzić Elizabeth na górę, by ta, zgodnie z jego instrukcjami, przedstawiła kolejną zmyśloną historię. 26 kwietnia 2008 roku Fritzl uwolnił Elizabeth, a także synów Stefana i Feliksa z lochu. Po raz pierwszy w życiu zobaczyli światło dzienne. W tym dniu Fritzl i Elizabeth udali się do szpitala. Na miejscu Elizabeth została odseparowana od ojca. Policjanci i psychologowie, zszokowani jej historią zniknięcia, obiecali jej całkowitą ochronę i bezpieczeństwo dla wszystkich jej dzieci, jeśli tylko powie prawdę. Ta obietnica była kluczem. Elizabeth złożyła 11-godzinne, szczegółowe zeznanie, które było dokumentem niewyobrażalnego koszmaru. Jej świadectwo doprowadziło do natychmiastowego aresztowania Józefa Fritzla tego samego dnia. Policja, wchodząc do domu, odkryła tajny loch, potwierdzając jej historię. Proces rozpoczął się w marcu 2009 roku w St. Pölten. Fritzl był oskarżony o kazirodztwo, gwałt, przymus, bezprawne pozbawienie wolności, niewolnictwo i zabójstwo przez zaniechanie. Śmierć Michaela. Decydujący moment nastąpił, gdy na rozprawie odtwarzano 11-godzinne zeznanie Elizabeth bez obecności publiczności i mediów. Po jego wysłuchaniu Józef Fritzl, który wcześniej nie przyznawał się do zabójstwa i niewolnictwa, załamał się i przyznał do wszystkich zarzutów. Sąd skazał Józefa Fritzla na dożywocie i umieścił go w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze dla niebezpiecznych przestępców umysłowo chorych. Życie Elizabeth po wyjściu i los jej ojca. Po procesie uwaga świata skupiła się na losie ofiar, które musiały nauczyć się żyć na nowo. Nowe życie w anonimowości. Po uwolnieniu Elizabeth i jej 6 żyjących dzieci zostały objęte całkowitą ochroną tożsamości i przeniesione do tajnej placówki terapeutycznej, zwanej w mediach Wioską X, z dala od mediów. Otrzymali nowe nazwiska i pomoc psychologiczną. 3 dzieci z lochu, Kerstin, Stefan, Felix, musiała uczyć się życia od podstaw, rozpoznawania kolorów, chodzenia po trawie, widzenia słońca, rozumienia świata i kontaktu z innymi ludźmi. Ich opóźnienia rozwojowe były ogromne, ale ich postępy, choć powolne, były widoczne dzięki intensywnej terapii i miłości matki. Józef Fritzl
nadal przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Austrii, w zakładzie dla przestępców z zaburzeniami umysłowymi. Pomimo postępującej demencji i pogarszającego się stanu zdrowia, jego prawnicy regularnie składali wnioski o przeniesienie go do zwykłego więzienia, co byłoby pierwszym krokiem do ewentualnego warunkowego zwolnienia. Stan na rok 2024. Austriacki sąd i psychiatrzy sądowi odrzucili wniosek o jego przeniesienie, uznając, że mimo pogarszającego się zdrowia fizycznego, jego głębokie i nieodwracalne zaburzenia psychiczne, jak sadyzm i aspołeczność, nadal czynią go niebezpiecznym. To oznacza, że Józef Fritzl jest skazany na pozostanie w izolacji w zakładzie zamkniętym do końca życia, co jest de facto potwierdzeniem jego wyroku dożywocia. Elizabeth i jej dzieci odcięły wszelkie kontakty z nim, koncentrując się na budowaniu swojego nowego, wolnego życia. Dziękuję za spędzenie ze mną czasu i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Sind Sie in einer Einzelzelle? Ich bin in einer Einzelzelle. Wie groß ist die? Ja, das ist ungefähr 11,5 Quadratmeter groß. Drinnen, wie gesagt, Toiletten drinnen, also aber abgetrennt. So wie da, so eine Kammer, dann Waschbecken und ja. Bilder auch? Bilder auch, Was ja, sind da für aber Bilder hängen? ganz wenige, also so Naturlandschaften und so, damit ein bisschen ab zum Beispiel meine ersten Pfefferonen schon ernten. Ja, ja. Jetzt kommen dann die Tomaten, dann die Paprika.